Szanowni Państwo, niedawno wpadł mi w ręce poręczny komplet narzędziowy firmy Hazet. Zestaw o symbolu 2300 SH1 był już dawno zapowiadany przez firmę, ale dopiero niedawno pojawił się w polskich sklepach. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem jego wizualizację, skojarzyły mi się znane komplety od Wery, pośród których jeden już gościł na moim kanale. W tym materiale opowiem zatem troszkę o tym zestawie, o moich wrażeniach po kilku tygodniach użytkowania oraz porównam go do zestawu Wery. Zapraszam na film. Moje dotychczasowe doświadczenia z marką Hazet są bardzo dobre, choć do tej pory korzystałem głównie z narzędzi i osprzętu pneumatycznego tej firmy. Jednak producent ten jest znany m.in. z wytwarzania dobrych jakościowo narzędzi do mechaniki pojazdowej. Dlatego chciałem sprawdzić, jak wypadnie jego porównanie z dobrze znaną mi Werą. Zestaw został umieszczony w niedużym, prostokątnym organizerze o wymiarach 18,5 cm na niecałe 10 cm na 2,5 cm, który waży 530 g. Znajdziemy tutaj rękojeść mini wkrętaka, mini grzechotkę, adapter z blokadą, zestaw 18 krótkich bitów, 11 długich bitów, krótką przejściówkę między chwytem sześciokątnym a kwadratowym zabierakiem 1/4 cala i 6 nasadek. Pozycje wszystkich grotów opisane są na wierzchu opakowania. Aby uzyskać dostęp do końcówek, wystarczy nacisnąć przycisk na lewym boku organizera. Przegródki z bitami rozłożą się wówczas w sposób pozwalający bardzo wygodnie wyciągać osprzęt. Od góry mamy 6 nasadek. Aby którąś z nich zdjąć, należy ją najpierw delikatnie obrócić o niewielki kąt i można ją wysunąć do góry. Same nasadki nie są opisane na organizerze, ale naniesione bezpośrednio na nie opisy są bez problemu widoczne. Aby wyciągnąć mini wkrętak lub mini grzechotkę, musimy je odchylić o 90 stopni. Bez tego pozostaną zablokowane pewnie na swoich pozycjach. Rękojeść mini wkrętaka wykonana jest z dwóch materiałów: twardego niebieskiego i czarnej gumy. Posiada ona najprostsze możliwe magnetyczne gniazdo na bity. Mini wkrętak do bitów ma długość około 8 cm. Przy tym jest dosyć smukły i ma do 2 cm grubości. Daleko mu do sprzętów określanych mianem stabi, które charakteryzują się krótką, ale dosyć grubą rękojeścią. To przekłada się na małą wygodę w zastosowaniu tego typu narzędzia. Nadaje się ono raczej do delikatniejszych prac. Z kolei mini grzechotka jest w całości metalowa, posiada gniazdo sześciokątne 6,35 mm na bity. Z jednej strony głowicy montujemy końcówki, a z drugiej mamy przełącznik kierunku obrotów bez możliwości blokady mechanizmu grzechotki oraz pokrętło, które możemy wykorzystywać do pokręcania zamiast rękojeści grzechotki. Konstrukcja mini grzechotki, jak i jej rozmiary są praktycznie standardowe dla tego typu sprzętów. Ma ona 9 cm długości, 1 cm grubości i około 1,7 cm szerokości i waży około 70 g. Skok grzechotki wynosi 6 stopni, co powoduje, że jest ona dosyć precyzyjna. Więcej informacji o takich, a nawet ciekawszych mini grzechotkach można znaleźć w jednym z poprzednich moich materiałów. Adapter na bity wyposażony jest w kołnierz, który służy do zwalniania blokady mechanicznej. Aby założyć bit, trzeba kołnierz odciągnąć i wsunąć końcówkę. Z kolei później, aby wyciągnąć bit, wystarczy kołnierz znowu pociągnąć do siebie i trzymając wysunąć końcówkę. Nasadki mają mocowanie 1/4 cala. Na obwodzie naniesione jest oznaczenie typu i rozmiaru, a także wykonane jest radełkowanie. To ostatnie rozwiązanie pozwala pokręcać nasadką bez mocowania jej na jakimkolwiek narzędziu, np. na grzechotce. Na każdy bit, podobnie jak na każdą nasadkę, naniesiony jest opis wskazujący na model osprzętu. Dodatkowo, aby szybciej wyszukiwać stosowne końcówki, bity posiadają kolorowe opaski, których barwa wskazuje na typ grotu, a napis wskazuje na jego rozmiar. Opakowanie w całości wykonane jest z raczej twardego plastiku. Niebieskie boki również nie są ogumowane. Brak jest tutaj klipsa na pasek czy pokrowca na cały organizer. Nie zauważyłem specjalnych funkcji ułatwiających użytkowanie sprzętu w tym konkretnym organizerze. Jedynie
Możemy wyciągnąć z organizera element odpowiedzialny za przechowywanie adaptera. Wystarczy z tyłu podważyć odpowiednie zatrzaski i w takiej sytuacji możemy zmienić zawartość kompletu w miejsce krótkich bitów, wkładając dłuższy osprzęt. I to zdecydowanie jest na plus w stosunku do konkurencji. Zobaczmy zatem, jak propozycja marki HZ wypada na tle konkurencji. Ja zestawię ją z prezentowanym w innym materiale zestawem Wera Bicycle Set Free. Wera proponuje jednak też komplety Toolcheck Plus, umieszczone w identycznym organizerze, choć różniące się niektórymi elementami wyposażenia. Inne są bity i nasadki, a także jeszcze prostsze zestawy Toolcheck, pozbawione mini wkrętaka, co wbrew pozorom nie jest dużą stratą. Zestawy HZ i Wera na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, choć w zasadzie wszystkie elementy są w nich inaczej rozmieszczone. Mi bardziej przypadł do gustu zaproponowany przez Werę sposób umieszczania elementów takich jak grzechotka, wkrętak i adapter. Ponadto cały zestaw Wery jest też kilkadziesiąt gramów lżejszy. Przejdźmy teraz do poszczególnych elementów zestawu. Zacznijmy od bitów. Aby uzyskać do nich dostęp, trzeba w przypadku Wery przesunąć w dół suwak z logo marki. Wówczas odchylą i rozchylą się dwa rzędy końcówek. I tutaj należy zauważyć, że lepiej wypada pod tym względem HZ, który nie dość, że daje lepszy dostęp do sprzętu dzięki szerszemu odchyleniu, to jeszcze umożliwia przechowywanie długich bitów. Długie bity są dosyć wygodne, gdy mamy wkręt lub śrubę w tzw. tunelu, w którym nie wejdzie poszerzony kołnierz adaptera. Co ciekawe, w komplecie HZ bity wyposażone są w kolorowe koszulki ułatwiające szybką identyfikację typu i rozmiaru grotu. Mimo że Wera chwali się podobnym rozwiązaniem nazywanym Take It Easy, to w prezentowanym komplecie umieściła prostsze bity bez tego dodatku. Nie będę tutaj porównywał jakości samych końcówek. Wera znana jest z produkcji jednych z najlepszych bitów, jednak końcówki z tego zestawu nie są flagowymi wersjami z oferty tej marki. Jednak moim zdaniem nie muszą być, wszak to zestaw, którego elementy wykorzystywane mają być w narzędziach ręcznych. Chociaż końcówki HZ sprawiają wrażenie dostosowanych do zakrętarek udarowych, posiadając dosyć wąską część środkową, to jednak producent zaznacza, że one też są przeznaczone do zastosowań tylko w narzędziach ręcznych. Jeśli chodzi o mini wkrętaki, wydają się być bardzo podobne. Wera oczywiście ma charakterystyczny kształt. Jednak rękojeść typu Craftform dla tak małego i smukłego wkrętaka praktycznie nie ma znaczenia i nie bardzo czuć różnicę w kształtach. Magnesy w gniazdach obu wkrętaków wydają się być podobnie silne. W całym tym porównaniu może na mały plus zasługuje otwór w uchwycie HZ, który umożliwia zawieszenie rękojeści. Jeśli dla kogoś miałoby to znaczenie, bo dla mnie w przypadku tych narzędzi akurat nie ma. Jeśli teraz porównamy grzechotki, to znowuż, pomijając charakterystycznie wyprofilowaną rękojeść Wery, trudno znaleźć różnicę. Podobne rozmiary, taki sam typ gniazda, prawie identyczny przełącznik kierunku obrotów i w obu przypadkach brak możliwości zablokowania funkcji grzechotki. Identyczna jest też precyzja pracy wynikająca ze skoku mechanizmu grzechotki wynoszącego 6 stopni. Jednak ja tutaj odczuwam jedną różnicę. Wera ma lepsze pokrętło do pokręcania założoną końcówką lub nasadką. Radełkowanie minimalnie wystaje poza obrys głowicy, przez co daje lepsze czucie pierścienia i wygodniej pokręca się palcami. Przejdźmy teraz do nasadek. Wera w organizerze zastosowała do mocowania blaszki, z których się zsuwa lub na które się wciska osprzęt. HZ zastosował specjalne kwadratowe trzpienie, na które nasadza się nasadkę i obraca, wówczas osprzęt blokuje się na swoim miejscu. Z identycznego rozwiązania często korzysta Wera, na przykład na paskach nasadek, ale o dziwo nie w tym przypadku. Na pierwszy rzut oka wygodniejsze wydaje się to drugie rozwiązanie, jednak położenie blaszek można delikatnie zmieniać, przesuwając je troszkę w lewo lub w prawo i dzięki temu w organizerze możemy ulokować obok siebie kilka większych nasadek. W odróżnieniu od bitów, Wera w zestawie umieściła nasadki z kolorowymi opaskami wskazującymi na ich rozmiar. Ponadto oczywiście stosowne informacje są nadrukowane na powierzchni bocznej nasadek. Z kolei w przypadku HZ nasadki mają te informacje jedynie wygrawerowane. W obu przypadkach nasadki posiadają radełkowanie umożliwiające korzystanie z nich bez zakładania np. na grzechotkę. Przy czym ciut wygodniejsze według mnie jest ułożenie radełkowania w nasadkach Wery, gdyż jest ono dalej od gniazda.
Jeśli chodzi o adaptery, to ten Very jest krótszy o 1 cm od 6 cm HZ. Oba co prawda mają swobodnie obracający się kołnierz, trzymając za który można asekurować narzędzie w trakcie wkręcania, lecz w przypadku Very stawia on mniejszy opór przy pokręcaniu. Nie jest to jednak różnica mocno zauważalna. Inna różnica związana jest z metodą blokowania bitów w gnieździe adaptera. W przypadku Very wsuwamy osprzęt bez odsuwania kołnierza, a ten odskoczy samoistnie. Aby wyciągnąć bit, przesuwamy kołnierz do przodu, puszczamy i bit powinien dać się wysunąć. W przypadku HZ kołnierz trzeba odsunąć do tyłu i trzymać odsunięty w trakcie zakładania i zdejmowania bitu. Wysokość i szerokość organizerów są praktycznie identyczne. Vera ma jednak główną część organizera węższą o około 0,5 cm, a dodatkowo z tyłu znajduje się klips na pasek. HZ swój organizer nazywa Smart Holder, jednak w porównaniu z rozwiązaniami Very trudno znaleźć tutaj coś, co można byłoby określić mianem Smart. Na koniec jeszcze można zauważyć, że akurat posiadany przeze mnie komplet uzupełniony był o pokrowiec z rzepem, w którym mieści się dodatkowy mini organizer oraz dźwignię do opon. Jeśli chodzi o ceny obu zestawów, to muszę powiedzieć, że wszystko zależy od aktualnych promocji i przecen. Dwa prezentowane przeze mnie zestawy są wyceniane mniej więcej podobnie, ale już na przykład Vera Toolcheck Plus, pozbawiona wspomnianych przeze mnie przed chwilą dodatków, jest wyceniana od kilkudziesięciu nawet do 100 zł taniej. HZ to porządny zestaw narzędzi. Niestety w tym momencie wobec propozycji konkurencyjnej Very nie jest to rozwiązanie przełomowe. Biorąc pod uwagę znaczną różnicę w cenie, zastanawiałbym się nad wybraniem zestawu Toolcheck Plus. Do HZ skłoniłaby mnie tylko potrzeba przechowywania i używania dłuższych bitów. Oczywiście jest to tylko moja całkowicie subiektywna opinia.